Historia Plants vs Zombies 2 to opowieść pełna sukcesów, ale i kontrowersji. Gdy gra została wydana w 2013 roku, była jednym z najgorętszych tytułów mobilnych, kontynuując sukces legendarnej pierwszej części. PopCap Games i EA wprowadziło graczy w epicką podróż przez czas, od starożytnego Egiptu przez epokę piratów, aż po dziki zachód. Każda epoka wprowadziła unikalne rośliny, zombie oraz mechaniki gry, dostosowane pod świat, w którym się znajdowały. Nowością w Plants vs Zombies 2 było również przejście na model free-to-play, co zdecydowanie przyciągnęło rzesze nowych graczy. Ale przez to, że wprowadzony został model free-to-play, do gry zostały wprowadzone mikrotransakcje, których było dosyć sporo. Wprowadzenie mikropłatności było krokiem wstecz dla fanów w stosunku do prostoty i przejrzystości pierwszej części Plants vs Zombies. Fani Plants vs Zombies narzekali, że mikrotransakcje zabierają grze jej duszę, bo to, co kochali w pierwszej części, to była właśnie prostota tej gry. Ale no dobra, nie będę się rozwodzić nad mikrotransakcjami przez 15 minut w materiale, bo to byłoby mega nudne. Twórcy, wprowadzając wątek podróży w czasie, nie tylko dodawali różnorodność poziomów, nowe rośliny, ale również z tym dodali fabułę. Fabuła w tej grze mniej więcej wygląda tak, że Crazy Dave na początku gry gubi swoje ukochane taco, które chciał spałaszować, po czym się teleportuje w czasie i w tym czasie utknął, po prostu. No i tak się zmierzamy, od świata do świata, póki nie znajdziemy taco. Więc twórcy mieli ułatwione zadanie, jeśli chodzi o wymyślanie update'ów, po prostu dodawali nowe światy co jakiś czas. I właśnie to były najlepsze lata dla Plants vs Zombies 2. Każdy nowy świat oferował coś wyjątkowego. Dziki Zachód wprowadził wagoniki, Frostbite Case wprowadziło zamrożenie, jakiś łasic, Neon Mixtape Tour dodał jakieś nowe zombiaki. Big Wave Beach za to wprowadziło najtrudniejsze poziomy w całej grze. Przychodzenie tych wszystkich różnorakich światów zachęcało gracza do po prostu grania w tą grę. I według mnie właśnie to stało za sukcesem Plants vs Zombies 2. Kulminacją tego wszystkiego był rok 2016, gdy PopCap wydał ostatni świat przygodowy, Modern Day. Zamknął on fabularny wątek i stanowił swego rodzaju epilog dla przygód Dave'a i jego wkurwiającej furgonetki. Po tym momencie gra obrała zupełnie inny kierunek. Zamiast skupić się na rozszerzeniu trybu przygodowego, czyli dodawaniu nowych światów, twórcy zaczęli rozwijać dwa nowo wprowadzone tryby, czyli Arenę i Penny's Pursuit, co dla wielu fanów było rozczarowaniem. Co więcej, brak nowych światów od 2016 roku sprawił, że gra zaczęła popadać w stagnację. Mimo wszystko PopCap starało się utrzymać zainteresowanie grą, wprowadzając nowe rośliny, zombiaki i wyzwania w ramach ograniczonych czasowo wydarzeń. Niestety, ale świat rzymski nadal nie powstał. Niestety dla wielu fanów to było za mało, żeby przywrócić magię pierwszych lat, kiedy co jakiś czas był jakiś nowy świat i wszystko było ciekawe. Wspominałem o ograniczono czasowych wydarzeniach. Jednym z nich był Rzym. Zombiaki z Rzymu w grze już były od bardzo dawna i w końcu w 2023 dodali świat rzymski. No ale niestety nie w tej formie, w której mogliśmy jego oczekiwać. Świat został dodany w formie eventów, które mogły zagrać w styczniu 2023 roku. Mimo tego, że świat miał swoją planszę, swoje zombiaki, swojego zombosa i nawet swoją muzykę, to brakowało mu tego, że nie miał swoich roślin ani swojej planszy. Ale tych dwóch rzeczy nie miał wyłącznie dlatego, że to był po prostu event ograniczony czasowo. Jeśli to byłby normalny świat, to na pewno by dodali te rzeczy. W dodatku, ze swojego własnego doświadczenia wiem, że Rzym nie był zbyt bardzo udanym światem, ponieważ był po prostu zbyt łatwy. Miałeś praktycznie same premium planty i przechodzenie jego nie było w ogóle żadnym wyzwaniem. Overall, widać, że ten świat był wyłącznie projektowany po to, żeby był po prostu ograniczono czasowym eventem. Jego poziomy nie są w ogóle skonstruowane po to, żeby to był Adventure Time świat. Ale mimo tego, gdy świat się pojawił, była duża presja na EA oraz PopCap od fanów gry, żeby dodać Rzym jako świat, który był po Modern Day. Totalnie się z tym nie zgadzam, bo nawet zombiaki w tym świecie nie są dobrze zrobione. Ziomek z meduzą i tarczownik to takie słabe trochę mają mechaniki. Po prostu jeśli by go dodali jako świat, to on totalnie by nie spełniał standardów, jakie mają inne światy. Byłby to zdecydowanie najgorszy świat, ignorując to, że te levele nie mają sensu, bo cały czas dostajesz jakieś premium planty i to jest po prostu takie łatwe, że to byłoby łatwiejsze niż Egipt. Kolejnym czasowym światem, który nie obił się tak dużym echem jak Rzym,
był cyrk. A jak już mówimy o cyrku, zapraszam was do subskrypcji tego kanału. Wydaje mi się, że świat sprowadzony właśnie po Rzymie, ale zrobiony zdecydowanie lepiej. Poziomy też były dosyć proste, ale były o wiele trudniejsze niż w Rzymie, bo w Rzymie to była taka łatwizna, że ja cię chwycę. Świat był zrobiony na podobnym schemacie co Rzym, czyli mieli swoją planszę, mieli swoje zombiaki, mieli swojego zombosa, jedynie co się różniło to, że brakowało kosiarki. Mimo tego wszystkiego, według mnie ten świat też tak średnio by się nadawał na oryginalny świat, ale o wiele lepiej by się sprawdził w tej roli niż Rzym, bo miał więcej leveli i był trudniejszy. No ale czemu ja tak cały czas pieprzę o tym, że o, nowy świat, to by się nadawało, to by się nie nadawało. Po prostu według mnie dodanie nowego świata do Plants vs Zombies 2 wystarczałoby, żeby przywrócić mały hype do tej gry. Dalej nie mam pojęcia, jakim cudem od kilku lat nie dostaliśmy nowego świata. Ja rozumiem, że zakończyli niby fabułę, ale można byłoby coś dać przed Modern Day. Nikomu by to nie zaszkodziło. A fani właśnie na to najbardziej czekają. Dodawanie starych, nowych roślin nie pomoże wam, po prostu dodajcie nowy świat. Jedyna wymówka, jaką przyjmuję, to jest to, że nie mają do tego ludzi. No ale kurde, nawet tego w sumie nie przyjmuję, bo to jest Electronic Arts, który zarabia miliony na produkcji gier, więc na pewno mają kogoś, kto potrafi stworzyć 20 poziomów i świat do gry polegającej na tym, że zombiaki jedzą roślinki. A nawet nie mają tych głupich pomysłów, żeby zrobić świat, to kurde, macie gotowcy w Plants vs Zombies China. W chińskim Plants vs Zombies 2 jest chyba 5 światów więcej. Mają świat kung fu, mają epokę renesansu, mają epokę przemysłową, mają jakieś kurde latające światy, no i kurde, no weźcie po prostu z chińskich podpierniczcie i macie nowy świat. Fakt tego, że Chińczycy mają od nas jakieś 3 razy więcej kontentu, zasługuje na osobny odcinek. Ale niestety, realia wskazują na to, że nowy świat raczej się nie pojawi. Twórcy obecnie pracujący nad tą grą nie są tymi samymi, którzy ją tworzyli. Obecny zespół koncentruje się na zarabianiu. Nowe rośliny sprzedawane są za absurdalny hajs, co jest niestety smutne, a aktualizacje ograniczają się tylko do trybów Arena i Penny's Pursuit. Tryb przygody jest praktycznie martwy, bo co się dziwić, on nie generuje pieniędzy. Pieniądze generują nowe rośliny. Poza tym tworzenie nowego świata wymagałoby znacznie większego nakładu pracy niż dodanie jednej nowej roślinki, za którą zainkasują 2 razy więcej pieniędzy. Według mojej obserwacji, jak moje bystre oko widzi, te wydarzenia ograniczone czasowo, takie jak cyrk i Rzym, skupione na jednej tematyce, są po prostu próbą zastąpienia nowych światów, które są fani, ale twórcy ich nie chcą dodać. Nie mają one jednak map, unikalnej muzyki przy walczeniu z bossem, ani klimatu. Tego brakuje, klimatu, który wyróżniałby je jako pełnoprawną część gry. To rozwiązanie sprawia wrażenie, że oni po prostu idą na skróty. Podsumując, według mnie, według mojej skromnej opinii, nowy świat w Plants vs Zombies 2 trochę by rozjuszył tą grę. Więcej graczy by w nią zaczęło grać, może nawet by więcej zarobili i według mnie to byłaby po prostu najlepsza decyzja, co można zrobić z tą grą, ale przez to, że twórcy są skupieni wyłącznie na tym, żeby zarobić, bo ta gra jest już trochę stara i nie obchodzi ich, to oni po prostu robią nowe rośliny, bo to jest dla nich najbardziej korzystna opcja. I ty skurczybyku mój najdroższy, jeśli obejrzałeś do końca, zostaw łapę w górę, obczaj kanał, zostaw subskrypcję i napisz w komentarzu #skurczysyn.